I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów. Wracamy do Lord of the Rings, czyli tej osoby, która twierdzi, że wrócimy do $2000 za jednego bitcoina. Zobaczymy. Pamiętajcie, że te audycje wróżenia z fusów zawsze traktujemy z przymrużeniem oka. Ale jeżeli ja widzę na przykład, że osoba, która naprawdę ma wiedzę na temat wykresów i ma tutaj podejście i bardziej profesjonalne niż amatorskie, tylko ze stwierdzeniem, jesteśmy w hoście albo jesteśmy w beście, bo ja tak uważam, to wydaje mi się, że jest to warte przekazania. Mimo tego, że ta osoba też stała się może powiedzmy popisem paru memów, które pojawiły się też na internecie, że chłop używa za dużo wykresów, za dużo kresek, co nie oznacza to, że faktycznie nic tutaj nie ma w treści tej. Dlatego chciałbym wam ją przekazać, tą wiadomość, tą audycję. Dlaczego ta osoba nadal uważa, że spadniemy do $2000. Pamiętajcie, że ja już powtarzam od wielu audycji, że warto już mieć pozycję w Bitcoinie. Nawet przy tym bullrunem, który mieliśmy teraz do 8000 czy dalej, bo wiemy, że w tym momencie faktycznie coś tutaj się zmienia. Ale czy się zmienia na tyle, że już jesteśmy w hoście? Ta osoba i tylko ta osoba uważa, że jeszcze nie. I dlatego przekażemy wam tą informację. On with the show. All right, so this is the BLX chart that goes back to 2011. I to mamy chart BLX, który idzie aż do 2011 roku, jeżeli chodzi o Bitcoin. So I want to show you Oryginał tego filmu będzie oczywiście dodany w opisie, więc jeżeli chcecie oglądać po angielsku, nie ma problemu, całego nie będziemy tłumaczyć, te najważniejsze punkty. some confluence I found that further proves to me that this right here is a sucker's rally. I w tym momencie on mówi o tym, że znalazł kolejne tutaj rzeczy na wykresie, które twierdzą, że w tym momencie to nie jest już hossa, tylko bardziej suckers rally, czyli ostatnie wytępienie ludzi z ostatnich oszczędności, jeżeli chodzi o ten ruch Bitcoina w górę. W tym momencie oni praktycznie chcą oszukać ludzi, że faktycznie hossa już się zaczęła, żeby po prostu ich jeszcze tutaj skasować na koniec. Or what I found that like I said, further proves to me that we are still in a bear market and this is going to be coming down. I właśnie wam tłumaczę, dlaczego tak myślę i dlaczego jeszcze moim zdaniem pójdziemy w dół. So bear with me while I do this. This is kind of doing this on the fly. So I go from the top, we come down to the bottom. This is 2014. Well, actually 2013 and 2015. I w tym momencie bierze pitchforka i zrobi tutaj od 2013 do 2015 roku. We come to the bottom, we come up to the top. Czyli od all time high do najniższej ceny Bitcoina wtedy. So I have this center line. I dalej łączy go z all time high w 2017 roku. Highlighted in a brighter. I wychodzi z tego centralna linia, która łączy po prostu te dwa cykle. Brighter color. So you can see currently that this line right here in the center, it was resistance. We broke through it, came down, it was support. I widzimy, że ta linia to była jako resistance, czyli linia oporu, dzięki której na początku walczyliśmy, żeby nad nią się znaleźć, potem pod nią, więc we also capitulated at this line. Na tej samej linii mieliśmy kapitulację z $6000 na $3100 w ostatnim roku. We came down to this channel, bounced off of it, and we came up to this point and found resistance, and now we're coming down. I wróciliśmy właśnie do tego kanału, gdzie właśnie w tym momencie się znajdujemy na tej głównej, centralnej linii tego pitchforka. So you've already seen that, you know about that. So if we go back and let's do another one, and I'll have to change the color of those. So I'm going to come from here to here to here. Jeżeli wrócimy do poprzedniej bessy i tak samo połączymy za pomocą pitchforka,
And I want to show you. Let's change the color of this to. Let's make it blue. Chcę wam tylko zmienić kolor, żeby było to bardziej widoczne. Zróbmy niebieski. And we'll make this one a little brighter. Okay. So, again, we're coming from the top, we're coming to the bottom, and we go. I mamy podobnie. Idziemy z samej góry do najniższej ceny, do kolejnego all-time high w kolejnym hossie. To the top. So if you notice, look at this center line right here. We drop down. I jeżeli zauważyliście to, co ja, zobaczcie na tą centralną linię w poprzednim cyklu. See, this is what I would consider the 6,000 range. To jest to, gdzie bym potwierdził to, że to jest ten sam okres $6,000 w tym cyklu, który mamy w 2017-2018 roku, gdzie około tej ceny spadaliśmy z $6,000 do $3,000 in 2018. So we come down 40%. Spadliśmy 40% wtedy. Then we come up 66%. Potem wzrośliśmy 66%. And then we come down roughly 66%. I spadliśmy 66%. All right. But the main thing I want to point out is we capitulate down, we move up, we capitulate down again. Najważniejsza rzecz, którą chciałem wam przekazać, to że mieliśmy tą kapitulację, poruszyliśmy się wyżej i jeszcze jedną kapitulację. And over here we dropped 51%. I w tym momencie, w tym roku, bardziej w poprzednim 2018 na koniec mieliśmy 51% spadek z 6,000 na 3. So what, like 5-9% more than last time. Now how much we came up? We came up a total of 165%, which is way more than Ile wzrośliśmy wtedy? To jest 165%, czyli to jest o wiele więcej niż w poprzednim cyklu. how much it came up the last time. So if we go by the last one and we come down from this point 66%, I jeżeli spojrzymy na ostatnią i spadniemy 60 parę procent, that would put us right here at 2,800. to nas dorzuci do $2,800 za jednego bitcoina. And I'm also thinking about it like this. If you compare these two, Ale też myślę o tym, że jeżeli chcemy porównać te dwa, and you have to see the similarities here. musimy widzieć prawdopodobieństwa, które tutaj się ujawniają. Now granted, from this capitulation point, and we're on the weekly here, so this capitulation point to this point is roughly 7 weeks. I gdzie mieliśmy ten spadek ostatnio, to było 7 tygodni. From here to here is 26 weeks. I jeżeli chodzi o tej strony, co teraz się dzieje, to mamy 26 tygodni. So I think a lot of people think, well, there's no way that this right here, that took such a short amount of time. I bardzo dużo osób uważa, że to nie ma szans, żeby to była ten okres, w którym znajdujemy się teraz, bo no jest o wiele większy czas, żeby to porównywać. Can take this much time to get to this point to this point. Well, I think it can't take that much time because this is a more structured, larger market. Wydaje mi się, że może to brać pod uwagę to, że może się to zdarzyć w większym okresie czasu, bo tu jest większa struktura, market o wiele jest inny od pozostałego. There's a lot more players, a lot more investors. Bardzo dużo nowych inwestorów,
bardzo dużo nowych graczy There's a hell of a lot more FOMO right now. i bardzo dużo FOMO w porównaniu do to, co się działo w 2015 roku. As soon as they start pushing it up, which again, I think it's entirely pushed up just to liquidate shorts. That was the only reason. Plus they I wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy tak wysoko tylko dlatego, żeby zlikwidować shorty. get to, you know, as they pump it up, other people I call dumb money start buying in and adding on to their profits. They get I jeżeli teraz pompują i inne osoby dodają swojego profitu do kupna Bitcoina za taką cenę, to a certain point sell. They make more profit. They liquidate the shorts, so they don't have to pay out. Well, actually, they get paid because those that were liquidated, and that money goes back to the exchange. i wtedy też likwidują shorty i no to pieniądze idą z powrotem na giełdę. So, my point is, if we went so parabolic, we went up. You know, we came down 50% roughly. I moim punktem tutaj jest, że jeżeli poszliśmy tak parabolicznie, czyli spadliśmy 50% w dół, And then we went up, what, 161%. i poszliśmy w górę o 164%, So if we went up so parabolic, so fast, i tylko dlatego, że poszliśmy tak parabolicznie, tak szybko, it just makes sense that we could come down even more. So i dla mnie to jest jeszcze większy sens, że możemy spaść jeszcze niżej. I mean, I don't do the percentages here, but if we came up 160, if we came up 160%, Jeżeli wzrośliśmy o 160%, you know, we could come down a lot more. I mean, it'd be a total guess what we come down to, but dla mnie to będzie zagadką dokładnie, ile możemy zejść, ale you know, to me, I think it would be no lower than this bottom wick. nie wydaje mi się, że to będzie niżej niż ta świeca po lewej stronie, czyli $1813, Which would be around 1813. I still think 2500 is a good point, ale wydaje mi się, że 2500 to jest taki dobry punkt zaczepienia. because I think there's a lot of buy orders at 2500. That's when I want to buy in, is at 2500. Wydaje mi się, że będzie bardzo dużo ludzi, którzy chcą kupić za $2500. But this is the bearish case. I think that this is a sucker's rally I to jest właśnie ta wersja pesymistyczna. that's been extended out. I think we should have already capitulated. Let me go ahead and get rid of these lines. And I'm just going to leave it 2800 because I think that's a good target for a new low. Zostawię 2800, żeby mieć taki target w miarę dobry, gdzie można, powiedzmy, zacząć kupować bitcoiny, który może być ciekawą inwestycją. So let me show you what, and I've done these flip circles before. The point of me doing these flip circles is because I want to show you it's easier finding the bearish case than it is finding the bullish case. So if I właśnie Ci pokażę teraz w tym momencie, jak robię te flip circles, czyli te fiby. do my flip circle, and I come from the top and I come down to where we capitulated. I zawsze idę od all time high do momentu, gdzie była ta kapitulacja z 6000 do powiedzmy $3000, ale to mamy poprzednią besę, czyli to będzie inna cena. $1140, o ile dobrze widzę, do $368. To było w poprzednim cyklu. I mean, you can see how well price action is respecting that. Let me adjust this just a little bit here. Now that's not really a dead-on target. I'm kind of moving it to where it fits. I w tym momencie poruszam to, gdzie tak naprawdę
to pasuje do właśnie tej ceny. I mean, if I come right here, actually that works coming down to the bottom. So if you go to right there, so Jeżeli przesunę tu w prawo, this would be this would be where we capitulated compared to 2019, where we came down from 6,000 to i to będzie to porównanie do 6,000 do 3,000, jeżeli byśmy mieli poprzedni cykl porównać. To jest właśnie w tym momencie, gdzie on tutaj pokazuje teraz tą mychą. 3,100. And then instead of hugging this, let me change color of this so it stands out. Let me make it let's make it green. So you can see that if I zoom in here, and let's go to the 1 day. Jeżeli zmienimy interwał czasowy na 1 dzień, so you can see how well this works within this fib. So you find resistance here, comes down, finds support, comes down, finds support, breaks through, comes back up. It's kind of following within this, and then it gets caught. You know, it finds resistance support, goes up through here, finds it gets caught on this ring, falls. Czyli pokazuje, jak po każdych tutaj tych okręgach podchodzi cena i przechodzi kolejno Down to the bottom of this one, comes back up, finds a resistance support, and then you can see that it finds a little support and resistance. Czyli na każdym tym małym okręgu cena się zatrzymuje potem, żeby spadać. Jeszcze raz zrobić all time high, wraca do kolejnego okręgu, gdzie znowu spada niżej. On this ring, then it falls through to this ring, goes up, comes down, goes up, and then even on this line of this channel, you can see that it got resistance and support, and then it interacted with this ring, which is showing that this ring's playing a role. And then it dropped down to the bottom of this ring, and then, you know, this is when we had another drop down and our bull run started. So over here, if I do the same thing, and I come from the top and go to where we capitulated, you know, it's the same thing. Look at how well. So jeżeli porównam to do tego cyklu, zobacz, jak idealnie. let's look and see. You know, this came down. It found support on it, jumped up. You know, it found resistance. Let me zoom in more. It found resistance and support on these rings. I tak samo pokazuje, że na każdym z tych okręgów mieliśmy rezystans i support na cenie Bitcoina. This was support went up. It was interacting with this ring again, going up and down, came up to this, to the tick as resistance, came back down. Then we moved back up on it, resistance, support. And you can see that by taking it to right here, notice that how well, I mean, price action was playing a role as support and resistance right on this ring. I zobacz, jak idealnie ta cena tego Bitcoina zatrzymała się na tej jednodniowej, na tym okręgu dokładniej i walczyła. Comes down and makes contact with this ring. I spadła jeszcze niżej i miała kontakt z kolejnym okręgiem. And I think right here is where we should have capitulated, but this. I w tym momencie to jest to, co pokazywałem wcześniej, gdzie powinna być kapitulacja do jeszcze niższych cen, ale This is where shorts were stacked. I mean, gdzie shorty były zatrzymane, they were just almost all-time highs. były na poziomie all-time high, gdzie market nie mógł sobie pozwolić na to, żeby te shorty zlikwidować. So had price Bardziej inaczej, nie mógł sobie pozwolić, żeby te shorty wygrały z marketem. actually dropped, exchanges would be paying out the ass for all of these people that, I jeżeli tak by się zdarzyło, no to giełdy musiałyby zapłacić ogromne ilości pieniędzy. you know, were expecting to get paid on their shorts. And again, this line I think is the ultimate resistance. I do not think we're going to go past this point. I ta linia, którą mamy w tym momencie, to jest resistance, który ten analityk techniczny uważa, że nie przejdziemy jej w kolejnym okresie, zanim nie będzie ta potężna kapitulacja, gdzie w tym momencie mamy to 8700, 8300, 8400, to co się dzieje w tym momencie praktycznie. And again, what I told you before
is rather we come down faster, which I think is very probable. I albo spadniemy bardzo szybko, co jest bardzo prawdopodobne. Even if we go down sideways, I think that when we make contact with this ring, because you can see what it does, it went from this ring to this ring, it went from this ring to this ring. Once we make contact with this ring, I widzimy, jak z każdego okręgu cena podąża i praktycznie respektuje ten okręg. Jeżeli będziemy mieć spotkanie z tym okręgiem, około tutaj wychodzi 14 lipca 2019 roku, jeżeli byśmy mieli trend boczny, it's going to be coming down to make contact with this ring. Będziemy mieć spotkanie z kolejnym okręgiem około 25 sierpnia, około. And I think $2,800 is a perfect buying target. I $2,800 to jest piękny target, żeby zacząć kupować Bitcoin. Now we could definitely come wick down way below this, but as soon as we do, it's going to pop up really fast. Ale jeżeli pójdziemy jeszcze niżej tej ceny, to bardzo szybko odzyskamy tą cenę z powrotem, więc... So, you know, I'd be happy buying in at 3,900. That would be fine for me. If you have, you know, if you can set buy orders at a certain price, you know, I would set a buy order at 2,900 or... Jeżeli chodzi o mnie, to ja będę, jeżeli tak się wydarzy, oczywiście kupował bitcoiny za $2,900. Zaczynał skupować. Or 3,000, maybe Albo około 3,000. half, and then, you know, Połowę. whatever you want to go in full, I would do it 2,800, and then again, maybe keep some on the side in case we dip down, because it's possible we could dip down to this this bottom wick here, which would be Gdzie możemy spaść jeszcze niżej do około tego poprzedniego okresu, tej świecy, gdzie pokazuje 1000, o ile dobrze tutaj widzę, $800. around 1820. 1820. I know some people don't think we go that low, but just because we've gone so parabolic and so high, it just... Tylko dlatego, że poszliśmy tak parabolicznie i tak szybko. It's just like when we get parabolic right here, it's just, I expect a really huge dump. I prawdopodobnie wierzę w to, że będzie bardzo duży dump na cenie Bitcoina. I mean, if we come down to this point, that's 66. Jeżeli zejdziemy do tego punktu 2800, to jest 66%. I mean, we could come down 80%. I nawet możemy zejść 80%. So just keep that in mind. My point for this is that you have to admit there's a lot of similarities here. Po prostu moim tutaj punktem jest to, że no faktycznie musisz potwierdzić to, co ja myślę, że mamy tutaj bardzo dużo podobnych zdarzeń. You capitulate down, you come up, you find resistance here, you come back down. You can clearly see we capitulated, we came down, we came right back up and touched this line, and we're finding our resistance. I chodzi o tą właśnie linię resistance, która tutaj jest zarysowana, że w tym momencie też mieliśmy resistance, poszliśmy wyżej i spadliśmy jeszcze niżej. W tym momencie on tak samo uważa, że tej ceny 8400, około dolarów, czy 500 nie pobijemy. Ostatnio też tak uważał, pamiętajcie, i zdarzyło się troszeczkę inaczej, więc weźcie sobie to pod swój research jako ciekawostkę i jako, można powiedzieć tutaj, rzecz, która no, jest zupełnie z innej strony płotu, gdzie wszyscy już bardziej się ustawiają na hossę. On mówi, że nadal jesteśmy w stanie spaść do $2800. Totally mimicking what's happening here. I think a lot of people are confused into thinking this is a bull run, because a lot of people see this right here, this parabolic move right here, and they think that... I bardzo dużo osób w tym momencie myśli, że już jesteśmy w bull runie, w hossie, bo widzą ten paraboliczny wzrost. That same move is this move. Gdzie mamy ten sam kierunek jak ten, który on tutaj zaznacza w poprzedniej hossie, gdzie zobaczcie, co się dalej dzieje, no tylko idziemy w górę praktycznie z paroma korektami delikatnymi. And I totally believe that it's possible that these exchanges and wells and manipulators... Mi się wydaje bardziej, że tu teraz jest manipulacja giełd i tych wszystkich whalesów, którzy mają ogromne pokłady ilości bitcoinów, żeby po prostu ostateczny raz zarobić na tych ludziach, którzy właśnie wchodzą
want you to believe that this is where we're at currently. They want you to believe that this part Oni właśnie chcą, żebyś uwierzył, że jesteśmy w tym momencie, w tym czasie, żeby right here is where we were in 2015. I just don't believe that's the case. ja nie wierzę, że to jest po prostu taka sposobność, że już jesteśmy w hoście. Think this right here. Wydaje mi się, że jesteśmy bardziej tutaj, na tym ostatnim Suckers Rally. And comparing this tells me that this is just being milked and all this dumb money is pouring into it. Wydaje mi się, że po prostu to jest bardziej nieorganicznie stworzone i bardziej tutaj czekałem na pieniądze inwestorów, którzy myślą, że już jesteśmy w hoście. So that's the bearish case. That's what I found with this BLX chart. So let me see if I can Okej, to jest bearish case. find some way to give you a bullish case. And keep in mind before I continue that every single one of these points that I put up, this shift pitchfork went from the top to the bottom to the top. And that gives you that perfect center line. I jeszcze powtarzam to raz, co ja zrobiłem, że jeżeli mamy pitchforka, daje ci tą średnią, pomiędzy tą linię taką, którą Where we capitulate down, dzięki której wiemy, gdzie dokładnie była kapitulacja Bitcoina. hit a ring, come back up, find resistance. Podeszliśmy do niej jeszcze raz, troszeczkę później i mieliśmy jeszcze jeden resistance. This same pitchfork, or the pitchfork for the 2017 through 19. I to samo zastosowałem w kolejnych osie, gdzie tak samo z all time high do all time low, do all time high kolejnej osy. Same thing. I have exact targets from the top to the bottom to the top. It gives you that same center line where I daje tą samą linię. Tu była ta niebieska w górę, a ta jest szara, która jest ta sama linia praktycznie. I mamy to samo, że mieliśmy kapitulację na niej i odbicie się, jeszcze jedno podejście i prawdopodobny spadek. we're finding resistance, which matches up perfectly with this one. But yeah, that being said, so that's the bearish case. So I'm going to try and see if I can find the bullish case. I zobaczymy teraz, czy mogę znaleźć też pozytywną wiadomość, bo to była bearish case, czyli bardziej bezsowa wiadomość, a w tym momencie bardziej pozytywna bullish case. And obviously the Czy jest taka? bullish case would be that this is the bottom. No i oczywiście, jeżeli chodzi o bullish case, to w tym momencie $3100 było najniższą ceną. So let me see if I can use a fib circle and somehow. I zobaczmy, czy na tej właśnie sprawie, że już mieliśmy na $3100 najniższą cenę, mogę użyć fib circle, jak użyłem przy bearish case. Align this showing that this is the bottom. So if we come from here, so this is how I had it before. If we want to say that that's the bottom, then Jeżeli chcemy potwierdzić, że to jest najniższa cena Bitcoina, we need to be at a lower ring. musimy obniżyć albo pomniejszyć te okręgi. I don't have any targets that I can Nie mam żadnego punktu zaczepienia, actually, get an exact, swing high, swing low. gdzie mogę dokładnie dostać najniższą na tych okręgach. I mean, I could just pick a random point and try to match it up. Let's try that. Let's find Mogę wybrać przypadkowe punkty i spróbować, żeby to się nałożyło. something that matches up well. Okay, so if you do this, and again, before I went from one specific point, we're from the top to the capitulation and everything lined up perfectly. If we do it this way, then I wiem, że w poprzedniej wersji wszystko się nakładało idealnie. W tym momencie, jeżeli robimy tym sposobem, to okay, we get
I mean, I guess there's a little confluence here. I mean, you can see that Może jest tutaj troszeczkę powiązania. it doesn't quite make it to this ring. It comes up. It does play some support and resistance up in Mamy też jakiś support i porównanie do tych okręgów. this ring. You get some little choppy action where it's finding support and resistance. Comes down to this ring. Comes up. Gets caught on this. Goes straight down. But if you zoom in, A jeżeli powiększysz to, there's not really much that's happening right here. There's nothing that za dużo się nie dzieje przy tej korekcie z 6000, czy tej kapitulacji. it doesn't find support and resistance on this ring. It's like it ignores it completely. And while this does follow up, Dalej to podąża za okręgiem, ale this is the most bullish fib ring I can give for the most current one. to jest najbardziej pozytywna wersja, którą mogę tutaj zarysować. So if we go from here, we would need to match that. So if we go from, and originally I said we capitulated. Jeżeli wrócimy do tego, kiedy mieliśmy ostatnią kapitulację, So yeah, my capitulation point was right there, which made everything line up. So if we want to match that with this, then we have to come up here, trying to get, because it hit down to this ring, which had, you would have one more ring to come down. So we haven't come down to this ring yet. So let me zoom in. i widzimy, że po prostu próbuje porównać poprzedni cykl do tego cyklu i niedokładnie mu to wychodzi. And again, this is not an exact target. This is just adjusting to where it matches up the best I can. I to nie jest dokładny cel, tylko próbuję dorównać to, żeby po prostu wyglądał to tak samo jak w poprzednim cyklu, And while you can do that and you can see some confluence, so gdzie można to zrobić, ok, widzimy troszeczkę prawdopodobieństwa. it doesn't come down and touch it. And I guess you could say it plays a role in this somewhat. It comes up to this point, drops below, comes up here. That's to the tick. It gets stuck on this. It does pivot, but it doesn't pivot right at this ring. It comes I widzimy, że też mamy tutaj zależność, że też idziemy po tych okręgach. Może nie do końca tak samo. down, doesn't touch it. It does pivot here. It comes down, almost touches, comes down, comes back up. Then you do, so there's some choppy action where it hit this ring, and then came down below, and then got caught on this ring, went down and got caught on this ring. So I guess if you don't Czyli po prostu pokazuje, gdzie dokładnie zatrzymała się cena, na których okręgach. pick specific points and just adjust these fibs to match up, I guess this would be the bullish scenario. Wydaje mi się, że to by była najbardziej bullish scenariusz, czyli hossy. And if that is the case, then obviously the bottom was Zen. Jeżeli to jest poprawna wersja, która wielu uważa, że mamy hossę, no to wtedy And well, yeah, I guess if we come down and we only come down to this bottom ring, then that means realistically, depending, if we come down really hard, really i jeżeli mielibyśmy spaść, mieć tą korektę na tej wersji, fast, that would put us at, and let's see, and if we do say that this is the bullish case, then that would mean alright, so if we've already capitulated, all the capitulations are over, we've already capitulated. The only thing we're looking for is to come back down to test another low, which would be above our bottom, because that's the bottom. i wtedy byśmy testowali jeszcze raz najniższą cenę, ale byłaby ona wyższa od najniższej, która została ustanowiona na $3100. So how do we do that here? Let's measure.
So we came up 85%. We know we've come up, what, 160% or something? W poprzedniej hoście mieliśmy 85% wzrostu, od najniższej ceny tutaj mamy 150. Something like that. So if we want to measure down from here, the highest point was right here. So if we come down, that's going to take us down 36%. So 36% from here. Jeżeli byśmy spadli tyle samo, co 36% w ostatnim cyklu, 36% dałoby nam Here would take us down to, and let's do a horizontal line right here. So bullish case, the lowest you're going to see Bitcoin again, if you go by exact measurements comparing 2014. Jeżeli byśmy potwierdzili to, że już mieliśmy najniższą cenę, no to cena, którą byśmy mogli uzyskać w tej bardziej pozytywnej wersji, to jest $5381. The lowest you're going to see is 5,361. $5361. But do keep in mind when things go so parabolic, just like right here, it's going to be one hell of a ride coming down. So that doesn't mean that it's going to be slowly going to the side. You know, we could actually start heading straight down from here, and you know, I think. I pamiętajcie, że to niekoniecznie musi się odbywać w dłuższej skali czasowej, może to się zdarzyć bardzo szybko. 4,100 or I think 4.1K. Wydaje mi się, że $4100 to by była taka cena. In the bearish, bullish, I would, being bullish in the bearish case, I think that it could come down and test 4,100. Wydaje mi się, że może testować $4100. I just don't like this because you're having to find arbitrary random points. Nie lubię tej wersji, bo muszę znaleźć wtedy bardziej losowe, powiedzmy, oznaczenia na wykresie, które no, nie są tak samo idealne, jak to było w tej wersji bardziej bearish. To line this up rather than a specific point to a specific point. Czyli bardziej spadkowej. If we're here, which I don't find likely because this was a smaller market, this one's taking a lot longer. So if people want to believe that we're right here, right now. Ale nie wydaje mi się, bo tamten market po lewej stronie był zupełnie inny do tego, co jest teraz. W tym wykresie teraz wiemy, że czas się wydłuża za każdym kolejnym cyklem. And also right here, comparatively, I don't think enough time has passed. Nie wydaje mi się, że wystarczająco czasu po prostu przeszło z jednego wykresu do drugiego, to znaczy czasu w tym momencie, w jakim się znajdujemy, że już byśmy mieli hossę, niewystarczająco dla niego czasu upłynęło. I mean, from the bottom to this point was, and we're on the 1 day, so that's 292 days. Jeżeli chodzi o czas, gdzie byśmy mieli być w tym samym punkcie, to było 292 dni. Actually, let's just go from the bottom to the bottom. So that was 233 days from our bottom to our next bottom. Jeżeli by tutaj dodać najniższą cenę Bitcoina, która się ukształtowała wtedy do najniższej ceny później, all right, 223 days. So if we go from our bottom 223 days. Jeżeli byśmy mieli 292 3 dni. All right, so if we're going to find our bottom, that's going to be one hell of a steep drop. Which, let's do a vertical line here. That means we would have to come down pretty much like that. Wydaje mi się, że musielibyśmy zniżyć się właśnie w taki bardziej, powiedzmy, przyspieszony sposób. Potężny spadek.
for us to hit that bottom. And then again, if you're more bullish, then it would come down to, you know, this point here. Which, you know, I'm fine with that. If we are starting a bull run, hey, 5. I wtedy jestem ok w tym, jeżeli zaczynamy bull run, nie ma problemu. Oczywiście to jest reszta audycji, przewinmy może troszeczkę. Teraz przejdziemy na price projection, czyli przejdziemy na cenę i gdzie możemy się zatrzymać zdaniem tego analityka technicznego na kolejnym bull runie. We're right here. Actually, I think we're right here. So I'm going to grab bars from this point to this point. So we could just do this and take, and this is log scale, so it's going to go up a bit. But if we just go from this point right here, so just doing that, and I do think it's going to take. Jeżeli skopiujemy lewą stronę wykresu i wkleimy ją dokładniej w tym okresie, gdzie się teraz znajdujemy. Longer, so I think this could be stretched out more, and maybe I could do the percentages, but just going by this, which is pretty simple and straightforward, and it's probably not accurate, but just to give you an idea. So that would mean, and I know that there's a lot of. Może to nie jest tak dokładne, jakby to by się wydawało, ale daje przynajmniej taką ideę, gdzie możemy się zatrzymać. A lot of factors involved. If more institutional money goes in, and you know, fidelity and. Wszystko zależy, czy więcej instytucjonalnych pieniędzy będzie dostępnych, czy fidelity będzie. And a lot more people get invested. It could go a lot higher, but just based on this alone, that means that we would get to around 350,000. Wydaje mi się, że dojdziemy do około $350,000 za jednego bitcoina. Dollars for a Bitcoin, and that would happen on the 20th of June 2022. I to się zdarzy 20 czerwca 2022. Based on this. Okej, lecimy dalej. Dalej dowiadujemy się, co się stanie z altami, jeżeli Bitcoin spadnie do $2000. Oczywiście to matematycznie tutaj bardzo długo przedstawia, jak i dlaczego to wyliczył, więc zapraszam do oryginału jeszcze raz. Ale jeżeli BTC spadnie do 2000, Litecoin powinien kosztować około, zobaczmy. This already has the percentages in there. So if it drops to 2000, this is what the price would be. So Litecoin would be $9.72. Litecoin by kosztował niecałe $10, 9,72. Ethereum would be $52.83. Ethereum $52,83. EOS would be $2.12. EOS kosztowałby $2,12. BNB would be 74 cents. BNB by kosztowało 74 centy, aż nie do uwierzenia. XMR would be $38.29. Monero będzie 38,29. And Chainlink would be I Chainlink by miał 8 centów. Wow. Ale jeżeli Bitcoin by doszedł do $300,000 z drugiej strony, podaje takie kwoty: LTC $3,488, Ethereum 19,305, EOS 761, BNB $268, Monero 13,722 i Chainlink $30. Tylko pamiętajcie, że to jest jego tylko wersja tutaj. No i jeszcze przejdźmy na jeden film, który dodał dosłownie godzinkę temu, gdzie nadal jest przekonany, że spadniemy do 2000. To jest tylko 7 minut ostatnie, także zostańcie, zobaczmy, co tutaj mówi. Okay, I just want to show you something I found really fast. Obviously, you know I'm very bearish, but this is even more bearish. Chcę wam tego szybko przekazać, coś, co znalazłem. Wiecie, że ogólnie uważam, że spadniemy do 2,800, 3000, bardziej tutaj jeszcze Bessa w mojej głowie siedzi, ale coś znalazłem w międzyczasie. So let me show you, you see me do this. I go from the top down to the bottom, up to the top, and this point right here, we capitulate. Now we're finding resistance. Czyli dalej podaję tą linię, którą mieliśmy na początku, wyrosowuję, żeby tutaj po prostu nie pokazywać już to, co robi, bo tak samo dodaję. Przejdźmy na
meritum sprawy, dlaczego tutaj coś zauważa. This line right here was resistance, support, we capitulated, and we're finding resistance. All right. So a lot of people think that this bear market's over because they measure. Bardzo dużo osób myśli, że ten bear market, czyli ten Bessa, jest koniec, bo mierzą. They went back 2013 and they measure from the top to the bottom. Od najwyższej do najniższej, czyli w 2013 do 2015 i uważają, że 85% spadł Bitcoin. It was roughly 85%. So they measure from in 2017, 2019, they measure from the top, then you come down to the bottom, it's 84%. I tak samo mierzą w tym momencie, gdzie od all time high do najniższej ceny, która została ustanowiona, to jest 83%. Roughly. So it's pretty close, 85%, 84%. So it makes sense that, yeah. I tak ma to sens, gdzie wszyscy myślą, że spadliśmy o tyle, no to mam ustanowioną najniższą cenę. We've come down the same amount we came down in the last one, so it bottomed out here, we're moving up, so we started our bull run, the bear market's over. But if you come back here and you measure from the top, and you come to where the center point, the center right here where we capitulate. Ale jeżeli jeszcze raz zmierzysz to, jak spadł Bitcoin, ale nie do momentu najniższego, tylko do momentu kapitulacji, czyli powiedzmy tego 6000 do 3000 all time high, tylko tu mamy jeszcze poprzedni cykl. That is roughly 59, 60, let's just say 59%, right? To jest około 60%. So that's 59% we capitulate, or from the top to where we capitulated. If you measure here from the top to the center point, is 67%. Jeżeli to zrobimy w tym cyklu, w ostatni all time high do kapitulacji, to jest 67%. So it's gone a lot further in 2018, 2019. Czyli spadł dużo więcej w 2018-19. But not by much. Ale nie za dużo. So if we go back here and we measure, again, this from here to here was 58, close to 60%. Jeżeli jeszcze raz mierzymy, że to było 60%. But then you measure from this point down to where we, the very bottom. Ale jeżeli potem też to pomierzymy od tej kapitulacji do najniższej ceny, to mamy 65% w poprzednim okresie. It's roughly 66%. 66 około. So if you measure from here and come down 66%, that brings you. Jeżeli pomierzymy też 66% od tej kapitulacji, jeżeli miałoby się to powtórzyć, to daje nam to cenę right here. So it's very $2124. possible that we could be coming down a lot lower. Dlatego uważam, że jest takie prawdopodobieństwo, że możemy spaść dużo jeszcze niżej. I think we could hit, any of these wicks down here. Wydaje mi się, że możemy dojść do tych tutaj po lewej, tych świeczek, które się utworzyły wcześniej też, czyli wszystko pomiędzy This would be around 1900. This is $1900 a $2100. $2100. But you can see that and you can measure this yourself, you can measure the entire thing from the top to the bottom, then you measure from this point to the center, and then measure from the center down to here, and then, do those same measurements and see for yourself. But you can see that when we came down, it was from the top of this channel, and we came down and we finally found support on the second to the last line. So I think the same thing's going to happen here. I wydaje mi się, że tak samo jak mieliśmy w poprzedniej Bessie, że spadliśmy niżej. Except I think we're going to drop down a little further. Spadniemy jeszcze niżej w tej Bessie. And I know you guys hate these fib circles, but I just wanted to see if I could find any further confluence. And since we don't know where the bottom's at, we might have an idea. So I just wanted to start moving this out and see if I could get it to match up. I właśnie w tym momencie poruszam fibem, circle fib, żeby dokładniej zobaczyć, gdzie będzie tutaj idealnie pasował.
sure enough, and when I move my mouse down and it gets close to that line, and look how well that's working with I zobacz, jak idealnie to pracuje z our current price action. naszą ceną w tym momencie. I mean, you can see these are pivot points. I mean, it's working within this channel, but it's also working within this fib circle. So it comes up, it finds resistance support on this line. It comes down, it comes up, finds resistance on this circle, comes up and down. It's a pivot point, follows up around. It's working within this channel line. I po prostu pokazuje, jak idealnie pasuje mu na tych okręgach, gdzie mamy tutaj rezystans się tworzy pomału pomiędzy, cena podąża do drugiego okręgu i jeszcze w prawo. It's working within this ring. It works within this ring, comes up, finds support and resistance on this the line in this pitchfork, comes through this pitchfork in the center, it capitulates down. Look at that. It works right within this ring, and if you go in closer, you can see that it's bouncing up and down in this what I call a ring channel. Comes down, comes back up. You can see it got caught on this ring. So you can clearly see this working within this ring, and right now price action is moving right. I nadal tutaj pomiędzy tymi okręgami ta cena idealnie się wpasowuje i w tym momencie mamy też kolejny kanał, który się utworzył i tak samo Up this ring. idziemy z ceną po tym okręgu, przebiliśmy kolejną i teraz Now we've broken past it right at a point where it would be a major pivot point because this is a very strong resistance. I w tym momencie mamy ten resistance, który raczej ten analityk techniczny twierdzi, że nie przeskoczymy. Resistance level. So I just thought that was interesting. If you measure from the Dlatego chciałem przekazać wam, że to jest bardzo interesujące, że jeżeli pomierzymy troszeczkę inaczej, top to the bottom, you get 85%. But if you measure, jeżeli pomierzymy tak jak wszyscy mierzą od góry do dołu, no to mamy 84,5%, ale jeżeli pomierzymy from the top to where we capitulated, and od samej góry do kapitulacji miejsca, where we capitulated down, that brings you to much lower levels. wtedy ta cena powinna podążać na jeszcze niższe poziomy. And again, you can see that this fib is working perfectly within here. And I had that other fib that went from here to here. Just make this purple. So I think something's going to happen soon that's going to bring us down. We might hit it. Wydaje mi się, że coś się stanie już niedługo, gdzie ta cena jeszcze niżej spadnie. We could come sideways and hit one of these two rings, but I have a feeling that mam przeczucie, że it's going to be dropping a lot lower than a lot of us think. Spadniemy o wiele więcej niż większość z nas myśli. And you can see how big. Let me hide this. If we do another one from here to here, and I go to the weekly, look at the difference in size. Look at the size of this one compared to this one here. When we actually hit the bottom, i zobacz tą różnicę po lewej, a po prawej, jeżeli chodzi o te dwa cykle. It was right outside of this ring. So if you gdzie mieliśmy najniższą cenę w tamtym cyklu, byliśmy na tym dokładnie okręgu. Compare it to this one, that would be right here where we find our bottom, right here the confluence with this ring. That's going to be one steep drop coming down. And then we found. I wydaje mi się, że 22 lipiec, tutaj podaję tą datę, powinno być taką datą, gdzie pamiętajcie, że on się pomylił wcześniej, jeżeli chodzi o daty, także z przymrużeniem oka. Found our second bottom, right? It was just a little higher. That was before this ring, so that would be all the way out here. So that's just showing you how much larger this bear market, how much larger this market is compared to this market, and how much further we have. I to nam pokazuje, jak bardziej dłuższy jest ten bear market, powinien być do momentu wejścia w hossę. Have to go. And when we started our parabolic run, we were already outside of this ring, and look how far you have to go to get outside. I gdy zaczęliśmy nasz
bullrun wtedy, bo zobaczcie, gdzie jesteśmy poza tym okręgiem. Ok, wejście to pod siebie. Pamiętajcie, że mamy Boba Lucasa, który jest bardzo pozytywnie nastawiony, gdzie mówi, że jesteśmy na pewno w hoście i jeżeli jakiekolwiek spadki, to delikatne, a z drugiej strony mamy tutaj Lord of the Rings, jeszcze paru innych youtuberów, którzy twierdzą, że jeszcze 4000, 5000, a nawet tutaj 2000 są w zasięgu. Także sprawdźcie sami. Pamiętajcie, że wszystko, co jest zawarte w tej audycji, jest tylko opinią i też opinią tej osoby, która i tak wcześniej się już pomyliła. Zobaczymy, czy się pomyli jeszcze raz, czy faktycznie czekają na spadki do 2. Dajcie znać w komentarzach, bo wydaje się to bardzo nieprawdopodobne. Z drugiej strony trzeba mieć szeroko oczy otwarte na każdą ewentualność. I to właśnie będziecie mieć na kanale Bitcoin Feniks. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.